bądźcie z nieba na głos. Cześć, witam Was, moi drodzy. Dzisiaj niestety poświęcę wasz i swój cenny czas niestety tej pacynce, marionetce Kaczyńskiego. Minął 9. rok kompromitacji Dudy. Przyszedł czas na zmiany władzy parlamentarnej w Polsce. Już niespełna rok, kiedy ten człowiek będzie ośmieszał ten zaszczytny urząd i cały nasz kraj. Duda jako gwarant ciągłości władzy państwa chyba tego nie zauważył i dalej wykonuje polecenia Kaczyńskiego. Zarządził wybory, przyjmował dymisję rządów, desygnował nowych premierów. W sytuacji uzależnienia od PiS reprezentował tylko i wyłącznie jego interesy. Ten miniony rok tej drugiej, można powiedzieć, kadencji to między innymi 4 Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ponad 100 wizyt krajowych i zagranicznych, 83 podpisane ustawy i niemal 50 przyznanych awansów swoim generałom. 6 sierpnia, moi drodzy, minęła 9. rocznica pierwszego zaprzysiężenia notariusza bezprawia i ciemnoty pałacu. I bez wątpienia jest to najdroższy pisowski urzędnik w Polsce, którego kancelaria pożera prawie 3 miliony złotych dziennie, który zatrudnia około bagatela 400 urzędników i 120 doradców. Nie rozumie swojej roli w państwie do tego wszystkiego. Dzieli Polaków i ciągle dokonuje zamachu na konstytucyjny system prawa w Polsce. Udowodnił tym samym, że nie jest mężem stanu, ale notariuszem legalizacji bezprawia PiS. Tak naprawdę jest jedynie śmiesznym fircykiem na urzędzie, którego wybrała antypolska propagandowa agentura partyjna, aby jej służył. Bezprawnie wykorzystywał instytucje państwa i partyjną propagandę powszechnego kłamstwa, pokrytego religijnymi krzyżami do swojej zabawy w władzę, zabawę w prezydenta. Jak dla mnie reprezentuje wrogie Polsce Szumowiny, ale nie obywateli demokratycznego państwa prawa, którego miał być rzekomo strażnikiem. Duda już 9 lat bawi się prezydenturą, kocha okazywane mu względy i honory. Sam dowartościowuje swoje ego, powtarzając w co drugim zdaniu zdanie swoich wystąpień: ja jako prezydent Rzeczypospolitej. Tymczasem kompletnie nie rozumie określenia Rzeczpospolita. Nasza, wszystkich wspólna rzecz, ani też nie rozumie słowa polska racja stanu. Ustawiając się przeciwko tej wyimaginowanej wspólnocie. Duda nie rozumie określenia dobra wspólnego, które na dodatek ma być równe w prawach i w powinnościach dla wszystkich. Nie wie, że określenie naród polski to nie jest PiS z rodzinami, faszyści i kler. I tutaj mam wrażenie, że ten cynik nigdy nie przeczytał ze zrozumieniem konstytucji, której przestrzegania miał być rzekomo gwarantem. Tak naprawdę nie rozumie potrzeby współpracy ze wszystkimi dla dobra rodziny ludzkiej, że tak to ujmę. Nie uznaje podstawowych praw naszego państwa opartych na poszanowaniu wolności, sprawiedliwości, współdziałaniu władz,
dialogu społecznym oraz zasad pomocniczności umacniającej uprawnienia obywateli do ich wspólnot. To powinno być oczywiste dla każdego. Podejrzewam, że ten człowiek nie przeczytał w Konstytucji wezwania, że ma mieć niewzruszalną postawę poszanowania zasad i dbać o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności, obowiązku solidarności z innymi. Dla Dudy Rzeczpospolita nie jest dobrem wspólnych wszystkich obywateli, bo wykluczył z tej wspólnoty na przykład osoby LGBT, kobiety, ateistów, Tuska, jego kolegów. Tych, co nie głosują na PiS. Oni zostali przez Dudę wykluczeni. No i tutaj cholera wie jeszcze kogo powykluczał, no ale każdego, kto nie był ślepo posłuszny na szczęście minionej władzy. I też nie wiem, czy zauważyliście, ale Duda nie uznaje konstytucyjnego podziału i równowagi władz i utrzymywał, na szczęście utrzymywał przestępcę generalnego Ziobrę na stanowisku ministra, który uznaje konstytucjonalnych zasad jedności finansowej organów publicznych, bezstronności religijnej, równości wobec prawa, promuje faszyzm. Duda akceptuje zabronionych przez konstytucję pełnienia akceptował, bo już nie akceptuje, a pewnie jeszcze akceptuje, ale akceptował pełnienie przez Ziobrę funkcji we władzach osobnych, równoważnych i wzajemnie się kontrolujących, czyli Ziobro, inaczej rzecz biorąc, kontrolował Ziobrę i Duda to w pełni akceptował. Chodzi tutaj o zasadę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Wszędzie też, no oczywiście, mówię tu o Ziobrze, pobierał wysokie wynagrodzenia, czyli był prokuratorem generalnym, sędzią, ministrem i tak dalej, czyli Ziobro kontrolował Ziobrę i Duda w tym nic złego nie widział. Moi drodzy, jeszcze do niedawna, już za sam napis, konstytucja, policja spisywała, zatrzymywała Polaków na ulicach, aresztowała tych, co zbliżali się z napisem do tego jedynie słusznego pomnika. Centrala ideologiczna Dudy na Nowogrodzkiej stawia ten napis w szeregu zakazanych, niepożądanych, obrazujących obce siły opozycji. I powiedzcie mi, czy można bardziej już nawet samo słowo sponiewierać, upodlić, zmienić znaczenie na wrogie, antypolskie? Dalej może być już tylko gorzej. Jednak wszyscy to wiedzą i nie muszę chyba tutaj pisać książki o upadku Dudy w sprawie konstytucji, ale powiedzmy sobie prawdę. Obóz polityczny Dudy zrobił z konstytucji świstek, śmieć, papier toaletowy, którym codziennie podciera się z pogardą. Czy Duda choćby raz zareagował na łamanie konstytucji? Nie. Jest po prostu dumny ze swojej roli. To, ile razy Duda złamał konstytucję, mógłbym wymieniać tutaj godzinami. Ale powiem tak, czy ktokolwiek zwrócił uwagę na treść monologów Dudy? Jeśli mówi się, że opozycja żyje w bańce, no to Duda żyje w paranoi i podejrzewam, że on nie kłamie. On wyznaje wiarę zbudowaną na totalnym zwidzie. Obraża własny naród i nawet o tym być może nawet nie wie.
Co do łamania konstytucji, to było dawno, 9 lat temu, ale czy ktoś jeszcze pamięta, że próba odwołania pani Gersdorf, czy nielegalne głosowanie w sali kolumnowej, to było jawne złamanie konstytucji. I jakoś to wyleciało wszystkim z głowy, prawda? No, takich łamań konstytucji jest od groma, ale dzisiaj nie o tym mowa. I to nikt inny jak Duda pozwolił zrobić z Trybunału Konstytucyjnego śmieszną targowicę Kaczyńskiego. Duda mówił wielokrotnie, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Tymczasem w praktyce nie jest prezydentem nawet PiS-u, bo tam i całą Polską przez 8 lat rządził niekonstytucyjnie partyjny piskacyk Jarek Kaczyński. Na wystąpieniach, na wiecach Duda nie przemawia, Duda krzyczy, nie wygłasza, a celebruje, dzieląc Polaków na tle generalskich mundurów. Jak taki człowiek mógł zostać w ogóle prezydentem Polski? Przecież to jest kompromitacja władzy i najwyższego urzędu w państwie. Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali. Because this is really the problem of current days and also especially and we have for example common in my opinion I can tell you very this is, you know, this is my own experience, yes. Dlatego też Duda jest określany jako budyń, jako marionetka, od której tak naprawdę nic nie zależy, więc mógł szaleć na nartach pół roku, potem wykonać parę publicznych modlitw, zawierzeń, zrobić sobie selfie z kim popadnie, wycieczkę do ciekawego kraju, miał czas na pogadankę nocną pogadankę z ruchadłem leśnym lub z kimś o niku Sebas Radochleba. No i prezydentura niczym bajka leciała. Potem stanął tylko długopis, by szczególnie w nocy nie zgubił się w pościeli i był sprawny do natychmiastowego użycia, gdy prezes przysłał gońca z jakąś ustawą, no i mierzył po prostu czas reakcji Dudy. Duda w ramach swoich wyznawanych wartości uniewinniał zamachowców na prawdę i powołał ich na ministrów na przykład, potem chował ich w pałacu przed wymiarem sprawiedliwości. W ramach wsparcia rodzin i dbania o rodzinę dokonał łaski ojca gwałciciela nieletniego dziecka. Taki typowy katolicki model. Podobnie, moi drodzy, wygląda zdolność naszych sił zbrojnych, którą trzeba mierzyć po stronie strat, a nawet upadku. Jako zwierzchnik sił zbrojnych i to już w czasie wojny u naszych sąsiadów, wojsko ma obecnie wszystko w nadmiarze, sprawne, najlepsze na świecie. Jednak tylko obecnie, może tak to nazwę. Ja mam jednak wrażenie, że najważniejsze jest, żeby się propagandowo chwalić, rzucać miliardami, obietnicami. Tymczasem uchwalono ustawę o tym, jak zdobywać drogie mięso armatnie, rekrutować żołnierzy, ale nic więcej.
Stan naszej armii dalej wygląda jak historyczna wystawa poradzieckiego złomu. Co prawda modernizujemy się, ale w poprzednim materiale wam mówiłem, obecna koalicja, jaki stan armii przejęła po PiS-ie. Mieli nawet stalowe hełmy jeszcze. Przejęli też nie tylko stalowe hełmy, ale potężne braki etatowe, bo szanujący się generałowie po prostu poodchodzili, oficerowie. W skompletowaniu, wyposażeniu armii, braki w szkoleniu i kwitnący stan upadłego morale pokrywa Duda podwyżkami uposażenia, sojuszniczym wsparciem i propagandowymi obiecankami przyszłości. Jeszcze parę lat, moi drodzy, kurde, mikrofon mi się buntuje, jeszcze do niedawna, jeszcze parę lat temu, zamiast uzbrojenia zakupywano samoloty i limuzyny dla VIP-ów. Pamiętacie unieważniony kontrakt na śmigłowce Karakale i za te pieniądze kupili samoloty dla siebie. Zamiast szkolenia urządzano defilady, ceremonie, pielgrzymki, zamiast w wojsko inwestowano w WOD. Też był pomysł zakupu w dużej ilości ołtarzy mobilnych. Tak wyglądało to za czasów zwierzchnika sił zbrojnych i jego popleczników. Symbolem aktywności obronnej były zakupione za miliony ławeczki patriotyczne, których już tak naprawdę nie ma. I faktem jest, że w obliczu wojny w Ukrainie Duda zachowuje się tak jak Duda. I o tym też na koniec powiem, bo no może to uderzy w niektórych tych antyukraińskie nuty, ale to na koniec. Wprawdzie męczą mnie jego nadmierne propagandowe pokazówki z wizytami, telefonami i ze zdjęciami z Żeleńskim. Akceptuje pomoc dla Ukrainy i jednoczy siły w jej obronie. To jest jego rola, tylko dlaczego chwilowo i tylko na tym polu? Dudy nie interesował rozkwit fanatyzmu jednej tutaj z polskich partii, religijnego i faszystowskiego, zabronionego konstytucyjnie. Nie oburzają go bezpodstawne, niebywałe ataki na Tuska, na Unię Europejską czy na Niemcy. Propagowanie podziałów społecznych, upadek edukacji, dewastacja środowiska, agresja katolicka, podsłuchy opozycji. Czy to już nie Dudy sprawa? A może to po prostu jest szczyt ignorancji i brak odpowiedzialności? Duda zaakceptował i podpisuje wszystko, co czyni z Polski prywatny folwark jego ruskiego pana i biskupów katolickich. Taka współczesna targowica i okłamuje propagandą ludzi, że to jest dla ich dobra. Nie wiem, czy wiecie, ale Duda przez 8 lat podpisał 40 nowych podatków. Tolerował i dalej pomaga mataczyć w sprawie około 1000 afer PiS-u. Pozwolił zniszczyć służbę publiczną, dyplomację, system prawny, edukację, służbę zdrowia, wojsko. Upolitycznił policję i służby specjalne. Sprowadził regularną wojnę z opozycją poprzez partyjną telewizję, radio, system przestępców internetowych, trolli. Co najmniej tolerował wykorzystywanie systemów inwigilacji, podsłuchów i bezprawnej kontroli obywateli. Teraz mataczy, współpracuje i nie współpracuje, z premierem, Sejmem, Senatem. Nie pozwala naprawiać tego, co przez 8 lat zdewastowała jego partia matka, czyli PiS.
Duda kpi z prawa, przekonując ludzi idących na wybory, że pobudza swoich zwolenników do agresji na wszystko, co nie z PiS-em i biskupami. Dudy nie interesuje los sprowadzonego złota, rosnące do niedawna do niebotycznych wartości majątki PiS rodzin, drożyzna, publiczne kłamstwa Morawieckiego. Dla wsparcia inflacji wyznaczył on nieodpowiedzialnego Glapińskiego na kolejną kadencję, a w ramach niszczenia systemu prawnego akceptuje działania i powołuje bez przerwy nowych PiS sędziów partyjnego nadania i oczekiwań. Duda ciągle się śpieszy, rozpychając pojazdy na ulicach. Taki jego przywilej. Przyjmuje to zachowanie na kark takiej dziecięcej zabawy wielkiego dostojnika, któremu imponuje jego próżność, uległość zgromadzonych oraz przypadkowych widzów, jego niedostrzegalnej skromności i niby normalności. Dla mnie osobiście nie da się Dudy traktować jak męża stanu. Zachowuje się on jak rozkapryszone, nieodpowiedzialne dziecko, wychowane bezstresowo, przez zmanierowanych profesorskich rodziców z czasów PRL-u. No i oczywiście Kościół Dziwisza. Jeśli dzisiaj Duda wykorzystuje słowa "niech żyje Polska", "niech żyje wolność", to jest po prostu, nie wiem jak to nazwać, śmieszny ból po prostu. Duda powinien bardziej krzyczeć "niech żyje prorosyjska, partyjna Polska". O czyją wolność on wzywa? Takich oficjalnych, nie wiem, Macierewiczów, Morawieckich, Rydzyków i innych do niedawna wywołanych wyłowionych obcych agentów, utrzymanych i przy ich szczycie władzy. A może jakiś kolejny order Orła Białego dla zdrajców Polski, w tym też jest dobry. Duda, i to chyba każdy obserwator już dawno zauważył, kłamie bez wstydu, rzuca oskarżenia bez uzasadnienia, manipuluje informacjami, wywyższa swoje zasługi, a krzykiem zagłusza swoją niekompetencję i wszechobecny strach przed prawdą. I powiem wam, że z przykrością obserwuję jego prezydenturę, która rozpoczyna swój niestety 10. rok kompromitacji i braku zgody na przykład naprawę KRS-u. Dalej powołuje politycznie zmanierowanych sędziów, blokuje prokuraturę i powołuje nowych ambasadorów. Gloryfikuje bezprawie, fanatyzm religijny i zapowiada uzależnienie ciała kobiety od jego humoru, agresji religijnej. Do Dudy mogłoby być takie przesłanie: odejdź człowieku, nie ośmieszaj już Polski, nie szczuj na co najmniej połowę obywateli tego kraju. Tak jak wspomniałem, mija 9. rok tej kompromitacji Dudy. On dalej, jako gwarant ciągłości władzy, dalej ślepo, posłusznie, usłużnie wykonuje każde polecenie, każdy głupi wymysł Kaczyńskiego. I tu bez względu na to, jakie będzie miny stroił, jakie długie pauzy będzie robił w swoich przemówieniach, jak głośno będzie krzyczał na przemówieniach, i tak wszyscy wiedzą, że
Duda jest tylko niby prezydentem, takim dublerem, delegatem, przedstawicielem prezesa. Nawet nie jest prezydentem PiS-u, jak powiedziałem, bo tam, jak i w całej pisowskiej Polsce, rządzi właśnie Kaczyński. W poczuciu odpowiedzialności za naród już dawno powinien odejść. Dla mnie osobiście Duda to jest szkodnik, który musi odpowiedzieć za swoje decyzje. Te minione 9 lat bezceremonialnej bezczelności, pozbawiony wiarygodności sługa Nowogrodzkiej. Przypomnę tutaj, że dał Morawieckiemu po przegranych wyborach 2 tygodnie na ostatni skok na kasę i sprzątanie po aferach. Teraz wetuje co może i ułaskawia kogo może. Dzisiaj, moi drodzy, Polska nie ma prezydenta i przez minione 9 lat nie miała prezydenta. Ma narzędzie do chronienia kolesi interesów jednej partii. To jest dla obywateli, była, jeszcze niestety przez niespełna rok będzie zła i poniżająca sytuacja. I w nadchodzących wyborach prezydenckich w 2025 roku będzie trzeba to po prostu zmienić. Tak się pogoniło szkodników PiS od władzy, tak trzeba będzie pogonić każdego jednego pisowskiego kandydata na prezydenta, bo po prostu będzie dokładnie to samo albo i gorzej. Pan prezydent Duda publicznie w Polsce klęczał przed tryzubem, czyli symbolem obcego państwa. I był z tego dumny, na tyle dumny, że nakręcił z tego filmik. I ten filmik sam upublicznił w sieci, na swoim oficjalnym profilu na X-ie, dawniej Twitter. Ale ludzie nie podzielali entuzjazmu pana prezydenta. I tak go skomentowali w komentarzach, że panu prezydentowi na tyle mocno poszło w pięty, że usunął cały post. Czyli mamy w Polsce sytuację niebywałą, ponieważ premier miał dziadka w Wehrmachcie, a prezydent z kolei miał dziadka w ukraińskiej powstańczej armii. I tak prawie już na koniec, teraz takie małe przesłanie do pisowców. Wasz wspaniały, cudowny Andrzej Duda, prezydent wasz, w dzień święta Wojska Polskiego złożył wieniec pod oprawcami polskich cywili, pod pomnikiem żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, która działała w latach 918-920. Jak oni traktowali polską ludność, doskonale wszyscy wiemy. Jak traktowali żołnierzy Wojska Polskiego. No, wasz wspaniały pan prezydent raczył o tym zapomnieć i padł na kolana przed oprawcami właśnie ofiar Wołynia i tak dalej. I co teraz na to, moi drodzy pisowcy, powiecie? Jesteście aż tak ślepi, aż tak głupi, bo nie wiem, jak to nazwać. I powiem wam tak, jestem cholernie ciekaw, jak na to zareagujecie. Tak krzyczycie o Wołyniu, o mordzie UPA, nazywacie młodzież ukraińską, że są z UPA, że wszyscy Ukraińcy są z UPA. Dla was osoby, które nawet mało co słyszały lub, co najważniejsze, nie popierają, chodzi o ludność, która nie popiera UPA, ludność ukraińską. Wy ich odzieracie ze wszystkiego, bo to są upowcy. Więc teraz moje pytanie, kim jest Duda, skoro klęka, składa kwiaty, oddaje hołd oprawcom polskiej ludności? I żeby nie było, że to są przeróbki, memy, tu macie z oficjalnej strony Dudy, który się chwalił tym, szczycił na swojej stronie na portalu X, jak to padł na kolana przed upowcami, przed pomnikiem upowców.
No gratuluję wam, wyborcy prezydenta. Macie takiego, na jakiego zasłużyliście. A tak dla przypomnienia jeszcze raz. Także ten przypadek zostawię pod osąd każdemu z was. Powoli będę się zbliżał do końca. Chciałem tak podsumować z grubsza wyczyny, działalność Dudy, bo ciężko to nazwać prezydenturą. Po zakończeniu tej jego kadencji ośmieszania naszego kraju, podejrzewam, że Polacy widzą tego człowieka na przykład w Radiu Maryja prowadzącego różaniec razem z pedofilem księdzem z Tilawy. Ksiądz pedofil z Dudy, który łaskawił pedofila, to super tandem dla chrystianizacji Polski i Europy. I tak jak, no powiedzmy uczciwie wygrał pierwsze wybory prezydenckie, co do drugich, ja, no i podejrzewam nie tylko ja, no wiele Polaków, Polek ma duże wątpliwości. Przypomnę wam, że Duda już wiedział przed ogłoszeniem wyników wyborów drugiej kadencji jego prezydentury, że wygrał. PiS był w panice, bo faktycznie przegrał z Trzaskowskim o 2 punkty procentowe. I to wszystko wyszło w mailach Dworczyka. Coraz głośniej się o tym mówi, że wybory prezydenckie po prostu najzwyczajniej w świecie zostały sfałszowane. Jak dla mnie Duda jest po prostu narcyzem i nie nadaje się na tego, który stoi na straży suwerenności, przestrzegania Konstytucji Rzeczpospolitej, tym bardziej zwierzchnika Sił Zbrojnych Polski. Tak jak głuchy nie nadaje się na redaktora radiowego albo ślepy na kierowcę autobusu. I gdyby Duda kompromitował tylko siebie, swój tytuł naukowy, swoich rodziców, to by była tylko jego sprawa. Ale Duda kompromituje też nieomal nas wszystkich, Polaków, nasz kraj, urząd, który zajmuje. Kompromituje szczególnie tych myślących i przyzwoitych Polaków. I gdyby miał poczucie godności, wartości, po prostu by odszedł. Bo teraz to on jest takim panem nikt na wysokim urzędzie, na wysokim stanowisku. Moi drodzy, mam nadzieję, że te 353 już dni szybko zlecą i ten człowiek po prostu wyląduje tam, gdzie jego miejsce, czyli na śmietniku historii. Bo tylko tam może być i inni będą się uczyć, jak nie być właśnie takim przedstawicielem, taką głową państwa. No oczywiście piszcie, komentujcie, jak wy to widzicie, jak to oceniacie. Ja takie swoiste podsumowanie postarałem się zrobić rezydenta Dudy, usłużną pacynkę Kaczyńskiego, bo na miano prezydenta to on z całą pewnością nie zasługuje. A w sucharze dnia czeladnik, piekarz i jego mądrość. Krótko i dobitnie. Posłuchajcie, no tutaj tego nie trzeba komentować, to się samo komentuje. Tak jak ja już nieraz mówiłem, pisowców nie trzeba krytykować, wystarczy ich cytować. Także na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie i do zobaczenia przy następnym materiale. Jak zawsze trzymajcie się, cześć.
ja patrząc na dotychczasową historię, no jednak bardziej Prawo i Sprawiedliwość, pana środowisko, z którego się pan wywodzi, no sprzyjało Donaldowi Trumpowi, jakby nie patrzeć. Prawo i Sprawiedliwość, Republikanie są naszą, jak to się mówi, partią siostrzaną. Jesteśmy razem w europejskich konserwatystach i reformatorach. To prawda, jeśli